Sytuacja związana z pandemią w Polsce dość istotnie wpłynęła również na przetwórstwo tworzyw sztucznych, zwłaszcza w poszczególnych sektorach. I tak, jeżeli chodzi o okres od marca do maja, zanotowaliśmy dość silne spadki w sektorze dotyczącym zaopatrzenia motoryzacji, także w sektorze budowlanym, czy częścią opakowań, zwłaszcza opakowań związanych z opakowaniami dla branży HoReCa oraz opakowaniami przemysłowymi. W drugiej połowie 2020 roku udało się odrobić straty spowodowane trudnościami, które powstały w pierwszym półroczu i w efekcie przemysł zakończył rok 2020 na poziomie roku 2019. Można powiedzieć, że opakowania do żywności, jak i opakowania do chemii gospodarczej to te obszary, które nie są zbyt wrażliwe na zawirowania związane na rynku i tutaj oprócz pewnych fluktuacji nie zanotowaliśmy istotnych spadków. Obecny rok oprócz niepewności związanej z pandemią wprowadza jeszcze także inne kwestie związane z koniecznością transpozycji do przepisów krajowych dyrektyw unijnych, zwłaszcza dyrektywy, która wprowadza pewne ograniczenia dotyczące niektórych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak sztućce, talerze, czy również opakowania ze spinalnego polistyrenu. Oraz wymaga od krajów członkowskich wprowadzenia istotnych ograniczeń zużycia niektórych jednorazowych produktów, takich jak kubki czy opakowania cateringowe. Niewątpliwie jest to duże wyzwanie, zwłaszcza dla tych firm, które w swojej ofercie mają tylko i wyłącznie produkty objęte dyrektywą SUP. Ci przedsiębiorcy próbują zmienić swój profil produkcji na produkty, które nie są objęte dyrektywą SUP, jak chociażby sztućce wielorazowego użytku, czy też inne produkty, które mogą wykonywać na posiadanych liniach technologicznych. Można by zadać pytanie, czy okresy przejściowe wyznaczone w dyrektywie są wystarczające. Oczywiście według naszej organizacji z pewnością nie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę pewną nieprecyzyjność samej dyrektywy i konieczność publikacji wytycznych do dyrektywy, ponieważ same zapisy wprowadzają szereg wątpliwości i niepewności w tym obszarze. Kolejny projekt wytycznych, który został opublikowany przez Komisję Europejską w grudniu, również wprowadza szereg wątpliwości, jak również nie odpowiada na szereg pytań, które również są w obszarze naszego zainteresowania. A jak wiemy, do transpozycji dyrektywy pozostało nam niewiele czasu, ponieważ już od 3 lipca obecnego roku dyrektywa wchodzi w życie w całej Unii Europejskiej, więc czasu jest naprawdę niewiele, a my cały czas nie jesteśmy pewni co do szczegółów dotyczących określonych produktów, znakowania i innych istotnych elementów. Obecne plany Unii, jak również już istniejące zapisy obligują przetwórców tworzyw sztucznych do używania surowców z recyklingu, co jest zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. I tutaj możemy się spodziewać również regulacji dotyczących nie tylko, jak obecnie ma to miejsce, butelek z tworzyw sztucznych, jak również innych opakowań. Jak wiemy, w Polsce, jeżeli chodzi o odzysk i recykling butelek PET, nie będziemy w stanie osiągnąć poziomów zapisanych w dyrektywie, to jest 77%
odzysku i recyklingu do 2025 roku i 90% do 2030 roku. Wobec tego wydaje się, że jedynym sposobem na osiągnięcie tego poziomu będzie wprowadzenie w Polsce systemu depozytowego na jednorazowe butelki. I wtedy, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów, członków Unii Europejskiej, gdzie te poziomy sięgają 90%, mamy szansę pozyskać duży strumień surowca do recyklingu i następnie do wykorzystania w gotowych wyrobach. Jestem przekonany, że jeżeli przepisy będą jasne i sensowne, a okresy przejściowe wystarczające, to przetwórcy tworzyw sztucznych sprostają tym wymaganiom. Oczywiście pod warunkiem dostępności surowców z recyklingu o określonym poziomie jakości. Strumieni odpadów z recyklingu.